Cześć, jestem Jarek z Szalonych Walizek i dzisiaj zapraszam Was na City Break w Guangzhou w Chinach. W tym mieście jesteśmy pierwszy raz, w Chinach drugi i będziemy mieli porównanie tego, jak Chiny w naszym wyobrażeniu i naszej pamięci zmieniły się w ciągu około 7 lat od naszej ostatniej podróży. I zobaczymy też, jak wygląda miasto, z którego prawdopodobnie najczęściej zamawiacie swoje produkty z AliExpress, Temu Shein i różnych innych platform zakupowych. Lecimy! Tym razem skorzystaliśmy z China Southern Airlines, chińskiej linii, która uruchomiła nowe połączenia m.in. na Bali z Budapesztu. Z powietrza mogliśmy zerknąć na Kanton, czyli Guangzhou, stolicę największego na świecie regionu przemysłowego zamieszkanego przez 100 milionów ludzi i leżącego u ujścia rzeki Perłowej. Pierwsza rzecz, która rzuca się na lotnisku w Guangzhou, to w pierwszym momencie myślałem, że to są noclegi, ale nie. Jest fotel, masaż, jest telewizor i można sobie w przerwie w trakcie podróży wypocząć. Zobaczcie, tu są ceny. Od 8 do 18. Pakiet 3-godzinny kosztuje 38 juanów, a taki pełen 6-godzinny, jakby się chcieli wypocząć, to jest 98 juanów. Fajne miejsce, można się odciąć i jeżeli ktoś ma na przykład międzylądowanie, tak jak my mamy 12 godzin przerwy w locie właśnie w Guangzhou, to można sobie na przykład zostać tutaj i wypocząć, a można, tak jak my, pojechać do miasta i zobaczyć, jak to miasto wygląda. Powiem Wam, że nie jest tu łatwo się dogadać. Prawie nikt nie gada po angielsku. Chcieliśmy pojechać taksówką, dogadaliśmy cenę. Taksówka stąd do takiego targu Shangzang. Kolejny problem z wymawianiem trudnych nazw. Dogadaliśmy 300 juanów, to jest około 168 zł, ale nie można zapłacić kartą, trzeba mieć juany, nie mamy juanów, nie można było płacić dolarami, więc no, to jest problem. Idziemy na metro i zobaczymy, jak dostaniemy się metrem do centrum Guangzhou. Co robicie? Próbujemy ogarniać bilety. Numer 6. Nie, ale najpierw trójka. Ogarnęliśmy kwestię dojazdu do centrum. Nie było to łatwe. Najpierw trzeba było ściągnąć aplikację Alipay, podłączyć do niej jakąś kartę. My podłączamy swojego Revoluta, bo tam są po prostu chronione transakcje. Można podłączyć kartę jednorazową, żeby później z tym się nic nie stało. I w ten sposób płaci się wirtualnie, no, żywą kasą naszą. Juanami, dostaje żeton i można jechać spokojnie już metrem. No ale chwilę to trwało, zanim ogarnęliśmy na szczęście miły, młody Chińczyk. Jeżeli macie problem, to szukajcie młodych Chińczyków, bo najczęściej oni mówią po angielsku, starsi absolutnie tylko po chińsku. Jak widzicie, w tej podróży na Bali z City Breakiem w Chinach lecimy większą grupą, m.in. z Natalią i Jędrzejem z Chwala.pl i Patrycją i Tomkiem. Trafiliśmy na poranny szczyt i to było przeżycie ekstremalne, bardzo ciasno, masę ludzi i przy wejściu trzeba było się niestety już tak po prostu brutalnie przepychać, bo byśmy nie zdążyli wysiąść z wagonika. No więc jak ktoś ogarnięty, to polecam, a jak ktoś się trochę cyka, to lepiej skorzystać z taksówki. Wyszliśmy z metra i pierwsze wrażenie jest takie, że jest bardzo cicho, zaskakująco cicho przy ulicy, dlatego że większość i skuterów, samochodów, które się tutaj poruszają, to są elektryki. Przy tak wielkich miastach oni musieli chyba przesiąść się po prostu ze spalinowych na elektryki, bo smog by ich zabił. Ale też przy okazji jest cicho, to jest naprawdę niesamowite, przyjemne. Odpoczywamy. Po tym, co się działo pod ziemią w metrze, to po prostu tutaj jest normalnie.
Jest jedna taka karta? Nie, są dwie. Czytaj, co tam mają, Natalia. Zaszliśmy na śniadanko do lokalnej knajpy chińskiej. Jesteśmy w ogóle jedynymi Europejczykami w okolicy, a w tej knajpie już na Co pewno. masz w środku? W środku te białe. Zamówiliśmy dania dla 6 osób i zapłaciliśmy 109 zł. Więc w ogóle jesteśmy w szoku. No, oni tej lokalki jedzą naprawdę tanio i podejrzewam, że zdrowo. Zobaczcie, jak odbywają się płatności. To jest aplikacja Alipay. I za każdym razem przy płatności generuje się taki QR-kod, który przykłada się na przykład tutaj do czytnika. A nie, jeszcze raz chciało zeskanować. No i następuje płatność, proste. Praktycznie nie ma obrotu gotówkowego, nie wyciągaliśmy tutaj pieniędzy z bankomatu. Podjedliśmy, ale wybitne to jedzenie nie było. Takie nasze są doświadczenia z kuchnią chińską, że kuchnia chińska najlepsza jest na przykład w Berlinie albo w Dreźnie, a w Chinach jeszcze nie trafiliśmy na nic naprawdę wyjątkowego. No może nie mieliśmy szczęścia. Nie ogarniamy się w piśmie obrazkowym, więc ciężko nam cokolwiek tutaj znaleźć. Natomiast no, to jedzenie średnie. Ale przynajmniej nie zapłaciliśmy dużo, no bo 109 zł za 6 osób to nie jest dużo. Spacerując po ulicach Guangzhou trafiliśmy na salon samochodowy Xiaomi, znanego w Polsce producenta elektroniki użytkowej. No, ta kierownica wygląda dobrze. Auto robi wrażenie. Jestem w szoku. Siedziałem przed chwilą w samochodzie Xiaomi, który kosztuje 300 000 juanów. W przeliczeniu 155 000 złotych. Bez podatku, ponieważ w Chinach elektryczne samochody nie mają podatku. Niezły patent z tym automatem, niby zwykła lodówka, też płatność przez Alipay. Nie ma właściwie, tak jak u nas w automatach, jakiś wrzutni monet, czegokolwiek, tylko płatność, mówię, przez Alipay. Otwierasz drzwiczki i na górze jest chyba 6 kamer, widziałem, i te kamery widzą, ile produktów się wyjmuje i tyle kasy za te produkty od razu jest ściągane z konta. No. Zaskakująco. Dawno nie byliśmy w Chinach. Ostatni raz 7 lat temu, chyba, dobrze pamiętam, w Szanghaju. No i widzę, że sporo się w tym czasie zmieniło. Docieramy do centrum kantonu, który od XVI do XIX wieku pełnił funkcję najważniejszego chińskiego portu handlowego, a także najstarszych i największych w kraju targów. Na początku XVI wieku do Chin dotarli pierwsi europejscy kupcy z Portugalii i Włoch. Pół wieku później zaczęto tu organizować 2 razy do roku targi dla zagranicznych kupców. Weszliśmy do takiej klasycznej chińskiej restauracji i przypomniała mi się sentencja, która najlepiej opisuje Guangzhou, że Chińczycy z tego miasta jedzą wszystko co lata i nie jest samolotem, wszystko co pływa i nie jest statkiem i wszystko co ma nogi, 4 nogi, w ogóle nogi i nie jest stołem. No i jak patrzy się na to, co tutaj jest, no to tak to wygląda. Krokodyl. Na potwierdzenie tezy o tym, że w Guangzhou je się wszystko, trafiamy obok na ulicę pełną sklepów z suszonymi owocami morza. Znajdujemy tam to, co widywaliśmy pod wodą w tej części świata, ale do głowy nie przychodziło, że to można jeść.
Dla odmiany ten chiński street food polecamy. Pierożki dim sum są zawsze dobre i kosztują grosze. To jest właśnie to, czego nie lubię w kuchni chińskiej. Oni ten drób gęsi jdą później nożyczkami i ugryzają wszystkie te kosteczki. To absolutnie nie jest mój patent. Po kilku godzinach chodzenia po Guangzhou widzę sporą różnicę między tym, co widzieliśmy w Szanghaju około 7 lat temu, a teraz. Właściwie nie ma płatności pieniądzem takim papierowym. Alipay opanował wszystkie płatności, no, czyli państwo wszystko wie, wszystko widzi. Kody QR królują. Nie, no jestem w szoku. Jeżeli chodzi o postęp, o technologię, to oni bardzo, bardzo poszli do przodu. Zaskakująco. Jest bardzo czysto. Wydaje mi się, że jest też bardzo bezpiecznie. Ludzie zostawiają tutaj masę swoich sprzętów. Nie widać, żeby to było jakoś specjalnie zabezpieczane. Ale pewnie też dlatego, że tu wszędzie są kamery. Wszystko jest okamerowane i w związku z tym, no, jakby komuś przyszedł do głowy pomysł, żeby zabrać cudzą własność, no to pewnie policja błyskawicznie może takiego delikwenta namierzyć. Akumulator ogniskiem. Trafiliśmy na ulicę w Guangzhou, gdzie są wszystkie marki świata. Taki fashion from Russian. Wszystko, naprawdę wszystko, mydło i powidło. Tego jest po prostu zatrzęsienie. Ceny nie patrzyłem, nawet powiem wam szczerze, nie patrzyłem. Teraz widzę skarpetki. 2 juany, 1 para. To jest około złotówki. Złoty z hakiem. Szczęśliwie dotarliśmy z miasta z powrotem na lotnisko po naszym takim jednodniowym city breaku w Guangzhou w Chinach. I mam takie przemyślenia, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest internet. Nawet jeżeli macie Maps.me i chcecie się poruszać dzięki Maps.me, no to nie dojedziecie przecież do miasta bez płatności internetowych. Trzeba ściągnąć sobie aplikację Alipay, trzeba do tej aplikacji podłączyć kartę, więc no bez internetu absolutnie nie ma życia. A tak poza tym powinniście sobie tutaj dać radę. Nam się udało, chociaż kilka stresów było. Dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym.